Hello and thank you for joining us for our daily time in the Word. Witamy serdecznie i dziękujemy za przyłączenie się do naszego codziennego nauczania. This is just a short teaching to look to some things and to hear from God for the day. To są bardzo krótkie nauczania, żeby posłuchać trochę, co Bóg ma do nas do powiedzenia w Jego Słowie. And we've been talking about Mówiliśmy na temat, what it means to be a disciple or a follower of Jesus. co to oznacza być apostołem albo podążającym za Jezusem. Because the church is supposed to be following Christ. Ponieważ Kościół powinien podążać za Jezusem. We're not just to follow a denomination or follow another man. My nie jesteśmy kimś, kto powinien podążać za jakąś większą organizacją albo za człowiekiem. We're to follow Jesus. My jesteśmy po to, aby podążać za Jezusem. Now, what does it mean to follow Jesus? Co to oznacza podążać za Jezusem? Well, we've seen in the last couple of days My widzieliśmy poprzez ostatnich parę dni, that to follow Christ is to follow his word. żeby podążać za Jezusem, to jest podążanie za Jego Słowem. Follow what he taught. Podążać za tym, co On nauczał. And this is why it's so important that we know what he taught. I jest bardzo ważne, żeby wiedzieć i podążać za tym, co On nauczał. And that we are grounded in his word. I my jesteśmy jakby zasadzeni w Jego Słowie. Now, I want to add a bit more to this today. Chcę dodać więcej dzisiaj do tego. Because a large amount of the things of God Ponieważ duża część ludzi Bożych that we hear about and that we learn i rzeczy, które my słyszymy i których się uczymy, are preached by preachers and teachers. są głoszone i nauczane przez nauczycieli i przez pastorów. Now, Christ isn't here on the earth anymore. Well, physically. Fizycznie Jezusa nie ma tutaj już dalej na ziemi. And the Bible is his word. I Biblia jest Jego Słowem. But are we supposed to just close everybody else off and only read the Bible? Ale czy my powinniśmy wszystkich innych zamknąć, kompletnie odciąć i czytać tylko Biblię? Well, in his word, W Jego Słowie he shows us that he uses humans to teach his word. On mówi, że On używa ludzi, aby głosić Jego Słowo. It's Christ who put preachers and teachers and pastors in the church. To jest Jezus, który postawił nauczycieli, głoszących i pastorów do kościoła, w kościele. But does that mean that we are supposed to just follow everything that is taught in the pulpit? Ale czy to oznacza również, że my powinniśmy podążać za tym, za cokolwiek jest głoszone na pulpicie? Well, I want to show you today Ja chcę wam dzisiaj pokazać, that we are supposed to judge and examine what we are being taught. że ja chcę wam dzisiaj pokazać, że powinniśmy osądzać i wydać tak jakby osąd nasz własny i egzaminować wszystkie rzeczy, które są głoszone. To make sure that it is in line with Christ's word. Żeby się upewnić, że ono jest zgodne ze Słowem Jezusa. If you just accept everything that you're hearing about the Bible Jeżeli zaakceptujesz wszystko, co słyszysz na temat Biblii, without taking the time to check it and examine it for yourself, bez poświęcenia czasu, żeby sprawdzić i wydać egzamin na tym, egzaminować to, co mówią, then you might end up following the wrong thing. możesz zakończyć w miejscu, gdzie okaże się, że idziesz za złymi rzeczami. And you see, if we are following something different to Christ and his word, I widzicie, jeżeli my podążamy za czymś, co jest inne do tego, co głosił Jezus, then we're not following Christ. to w tym momencie my nie podążamy za Jezusem. So let's look at a few things in the word. Przyjrzyjmy się paru rzeczom w Słowie. 1 Corinthians 11 and verse 1. 1 Koryntian, rozdział 11, werset 1. Paul said this. Paweł mówi: Be followers of me, even as I also am of Christ.
Być podążającym za mną i nawet również oznaczające to, że ja jestem podążającym za Jezusem, Or in other words, let's say it like this. albo innymi słowy powiedzmy w ten sposób. Only follow me Tylko podążaj za mną to the degree that I am following Christ. do tego stopnia, że do tego stopnia, co ja podążam za Chrystusem. See, ministers of the gospel, Ci, co głoszą Ewangelię, and that includes all representatives of the church, i to zawiera wszystkich tych, co reprezentują Kościół, whatever title they use, jakiekolwiek nazwy oni sobie używają, whether it's priest or bishop, cokolwiek, czy to jest jakiś kardynał, czy ksiądz, or prophet or pastor, albo jakiś profet, albo jakiś pastor, See, all jakakolwiek these domination. See, all these different names get used in different church groups. Wszystkie różne nazwy używają różne kościoły, grupy kościołów. But are we supposed to follow them blindly? Ale czy my powinniśmy za nimi podążać ślepo? Are we supposed to just follow everything that we hear taught in the pulpit? Czy my naprawdę powinniśmy podążać za wszystkim, co słyszymy na pulpicie? Well, I'm going to propose to you that no, we're not supposed to just follow everything we hear taught in the pulpit. Ja chcę wam pokazać, że nie powinniśmy podążać za wszystkim, co słyszymy na abonie. The Bible teaches us Biblia uczy nas, that we must examine and judge what we are hearing. że my musimy egzaminować i osądzać to, co my słyszymy. We need to make sure that what we are hearing Musimy się upewnić, że to, co słyszymy, is in line with the word. jest zgodne ze Słowem. And if it is not in line with the word, Jeżeli nie jest zgodne ze Słowem, we need to reject it, musimy to odrzucić, not follow it. nie podążać za tym. Because we don't want to just be a follower of man, we want to be a follower of Christ. My nie chcemy być podążającymi za człowiekiem, my chcemy być podążającymi za Chrystusem. And to follow Christ means to follow his word. I podążanie za Chrystusem oznacza podążanie za Jego Słowem. In 1 Corinthians chapter 2 and verse 15, W pierwszej księdze do Koryntian, rozdział 2, werset 1, it says this, mówi: but he who is spiritual ten, kto jest duchowy, judges all things. osądza wszystkie rzeczy. Now, that's the phrase I want to focus on. To jest werset, na którym chcemy się skupić. See, as Christians, we are taught not to judge. Jako chrześcijanie jesteśmy nauczeni, że nie powinniśmy osądzać. But actually, we need to clarify that statement. Ale tak naprawdę my musimy troszeczkę zagłębić i wytłumaczyć to zdanie. We are not to judge people, My nie jesteśmy po to, żeby osądzać ludzi, but we do need to judge things. ale musimy osądzać rzeczy. We do need to judge what is being taught. My musimy osądzać to, co jest nauczane. So there is a type of judgment that is correct. Czyli istnieje poprawny rodzaj osądzenia, który jest właściwy. And in fact, in this verse, I tak naprawdę w tym wersecie he says that a spiritual person judges. mówi o tym, że osoba duchowa, osoba spirytualna osądza. A spiritual person is someone who has some maturity in the things of God. Osoba spirytualna jest to osoba, która ma trochę jakiś stopień dojrzałości w rzeczach bożych. If you just swallow and follow everything you hear, Jeżeli ty połykasz wszystko i podążasz za wszystkim, cokolwiek ty usłyszysz, just because it's being taught from a pulpit, tylko dlatego, że było to nauczane z ambony, and you might end up following some of the wrong things. możesz zakończyć podążając za złymi rzeczami. There is a very strong message in the Bible Jest bardzo mocna i silna wiadomość w Biblii, that we need to make judgments about what we are hearing.
że my musimy wydać osąd o rzeczach, które słyszymy. See, some preachers Widzicie, niektórzy ci, co głoszą, pressure people. taki wysuwają nacisk na ludzi. You must believe what I say. Musisz uwierzyć w to, co ja wierzę. You must believe my prophecy. Musisz uwierzyć temu, co ja głoszę, temu, co ja mam słowo od Boga. And people feel like if they judge that prophecy, maybe they're going to miss God. I ludzie myślą sobie, że jeżeli oni będą osądzać to, co on im powiedział, to że może oni tak naprawdę umkną Bogu. Let me just help you with this. Pozwólcie, że wam z tym pomogę. Before you believe anything as being from God, Zanim uwierzysz cokolwiek, co jest powiedziane tobie, że jest od Boga, you must judge it first. musisz to najpierw osądzić. Now, once you judge it, Później, jak to już osądziłeś, if you conclude it is correct and from God, jeżeli twoje rozwiązanie jest i twoja ocena jest taka, że to jest prawdziwe i naprawdę może pochodzić od Boga, then believe it and go with it. wtedy możesz w to uwierzyć i podążać za tym. But if you do not believe it is coming or it is in line with Christ and his word, Ale jeżeli ty nie wierzysz w to, że to jest zgodne z Chrystusem i z Jego Słowem, then you should not feel bad or pressured about rejecting it. nie powinieneś się wtedy czuć źle albo jakoś, nie wiem, w jakiś sposób źle, że odrzuciłeś to. Now, I'm going to talk about in the next couple of sessions Będę przez następnych parę sesji how to make a good judgment to make sure we know what is right. Będę mówił na temat, jak wykonać dobry osąd i jak mieć pewność, że my wykonujemy bardzo dobre osądzenie. But the first thing you need to understand Ale pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, is that we must judge things. jest to, że ty musisz wiedzieć, że my musimy osądzać rzeczy. No human being on this planet, Nie ma żadnego człowieka na tej ziemi, no representative of the church, nie ma żadnego tego, który reprezentuje Kościół, no preacher żadnego, który głosi, speaks with absolute authority żeby mówił z takim bezpośrednim, 100% autorytetem, that cannot be judged. które nie powinno być osądzane. Everything said by a human Wszystko, co jest powiedziane przez człowieka, must be examined in the light of the word of God. musi być poddane egzaminowi w świetle Słowa Bożego, To check whether it's true. żeby sprawdzić, czy to jest prawda. Only go with what is true. Tylko idź zgodnie z tym, co jest zgodne z prawdą. You mustn't feel like God's going to judge you if you reject that prophecy. Nie możesz się czuć, że oni ciebie będą osądzać, jeżeli ty odrzucisz to głoszenie. God's not going to judge you for doing what he told you to do. Bóg nie będzie cię osądzał za to, że zrobiłeś coś, co On powiedział ci, żebyś zrobił. And he told you in his word I On powiedział tobie w Jego Słowie, to judge what you are hearing. żebyś osądzał to, co słyszysz. So this is very important. To jest bardzo ważne. Just before we close, let me say one more thing. Zanim zamkniemy, pozwólcie, że powiem wam jeszcze jedną rzecz. That phrase, a spiritual man judges all things. To zdanie, gdzie mówi, że spirytualny człowiek osądza wszystkie rzeczy. In that verse, the word judge, W tym wersecie słowo osądzaj it talks about examining something intensely. mówi o tym, że to jest poddać egzaminowi jakiś, poddać testowi bardzo intensywnie. In fact, the word carries the meaning Również słowo oznacza, of a forensic examination. mówi o tym, że to jest bardzo dokładne, dogłębne, bardzo mocne osądzenie tej rzeczy. It means looking very closely and in detail at something.
Mówi, że trzeba patrzeć na to bardzo blisko i bardzo dokładnie w detalach, to scrutinize it, żeby to bardzo mocno osądzić, to make sure whether it's true or not. żeby się upewnić, czy to jest prawda, czy nie. So you don't have to believe everything a human preaches. Nie musisz wierzyć we wszystko, co człowiek głosi. What we should believe is the word of God. W co powinniśmy wierzyć, jest Słowo Boże. But we only have to believe what is said from the pulpit. Ale my musimy wierzyć tylko w to, co jest powiedziane z ambony, To the degree it is in line with the word of God. do stopnia, do którego jest zgodne ze Słowem Bożym. And this will help you from being deceived and following the wrong thing. I to ci pomoże, żebyś nie został zagubiony i oszukany z tych rzeczy, co słyszysz. Now there's more I want to say about this, but our time is up for today. Chcę więcej rzeczy wam powiedzieć, ale nasz czas się dzisiaj zakończył. So we're going to look at how to judge things. How do we determine its truth tomorrow? Będziemy się jutro przyglądać na temat, jak osądzać rzeczy i jak je rozpoznać. So God bless you and thank you for joining us today. Błogosławienia Bożego i dziękuję za przyłączenie dzisiaj. And I thank God for his hand upon your life today. I dziękuję Bogu za Jego rękę na waszym życiu dzisiaj. In Jesus' name. I w imię Jezusa Chrystusa. Amen.